Witam Cię, Przemku. Cześć, Michale. Tam, gdzie coś się dzieje, to kurde jesteś Ty. Zaczynamy nowy film. Witamy serdecznie po raz kolejny na naszym kanale Korbanek TV. Tak, cześć. Co dzisiaj nowego? No dzisiaj mamy nową dostawę ciągników 3065, bliźniaków 75, ale tutaj chciałem jeszcze zaznaczyć, że na końcu filmu chciałem poruszyć parę tematów związanych z komentarzami na YouTubie na temat Arbosa i wyjaśnić sobie pewne sprawy, pewne właściwie przekłamania, które chodzą po internecie i są nawet pokazane przez znanych YouTuberów. Ale o co chodzi, że coś jest nie tak? To powiemy na końcu filmu. Teraz omówimy to, co przyjechało. Dobra. Mamy ciągniczki 65 koni, czyli 65 koni mocy na silniku Dosan 2400 pojemności. Skrzynia 12x12. 4 cylindry, tak? 4 cylindry obowiązkowo. No właśnie, nie? Bo to tam dopytują bardzo często klienci. To jest ważne. Mamy obciążniki na kołach. Tu wchodzi w każdy kontener po 3 sztuki. Na tych kraczatych Te koła to są specjalne koła transportowe. Okay. Dzięki tym kołom możemy transportować ciągniki w kontener w ogóle wchodzą. Bo to już jest, trzeba powiedzieć, to jest duży ciągnik, 75 koni, 65 koni. To są bliźniacze ciągniki. Rozumiem, one są wielkością takie same. Na szerokość już by nie wszedł. Na szerokość też nie wchodzą, i na wysokość. I na wysokość przede Jak wszystkim. założymy koła, w związku z tym, żeby koszty transportu obniżyć, my je po prostu na takich transportówkach to już wciskamy do powtarzamy wielokrotnie, że koniecznością jest optymalizacja tych kosztów transportu, no bo w ostatnim czasie on się stał niebywale drogi, wysoki ten koszt, nie? A żeby ten klient ostateczny był maksymalnie zadowolony i ta cena akceptowalna, no to musimy wszystko robić każdy w tym grosz kierunku, trzeba liczyć, każdy grosz trzeba liczyć, żeby ta cena była jak najbardziej atrakcyjna. Konkurencja na rynku jest ciągników, jest wiele ofert dla rolników i trzeba dbać o to, żeby to była rozsądna cena za ten ciągnik. Zresztą tutaj jak patrzymy na te dwa kontenery, które przyszły, to jest jakaś tam też nie ma wartość w tych kontenerach się schowała, bo to jest ponad 700 000 złotych. Nie? No właśnie, bo powiem Ci tak, chciałem rzucić pytanie, ile może kosztować taki jeden bynajmniej kontener, tudzież 2 kontenery? No to jest ta zależność od tego, co włożymy do środka, bo nawet możemy włożyć 7 ciągników, bo mamy taki system, w poprzednich filmach zresztą pokazywaliśmy to, że możemy włożyć z silników serii 2007 sztuk. Czyli te mniejsze egzemplarze, tak jest, spakowanych, tak powiedzmy, one są bardziej zdemontowane na takich specjalnych skrzyniopaletkach. To wpływa na cenę, że ta cena jest umiarkowana i rozsądna, a nie jakaś zawyżona. Nie ze względu na to, że ktoś tam chce wysoką cenę mieć, tylko że po prostu koszty transportu są. Przemku, rozumiem, że są to ciągniki, które tak naprawdę masowo mają zastępować nasze już niejednokrotnie. Oczywiście te rodzime, wysłużone Ursusy. Ursusy, tak, i to jest ciągnik klasy już 75 koni, to jest typowo rolniczy ciągnik. On ma prawie 3-tonową masę, czyli to jest już ciągnik do pracy w polu, mówiąc krótko. Czyli nie jakiś sadownik, ogrodnik, do jakichś prac takich lekkich i on sam sobie, że jest lekki. On już może pracować normalnie w polu. Tylko normalnie rozsiewacz, opryskiwacz i tak dalej. Jest klimatyzacja w ciągniku, są obciążniki na kołach tylnych, są obciążniki z przodu, można zamontować TUS, układ pneumatyczny i tak dalej. Można go rozbudować. Wersja podstawowa oczywiście jest wersją najtańszą. W zależności od potrzeb rolnik sobie może doposażyć ten ciągnik jak chce. Czyli tak jak wspomniałeś, jest to, tak reasumując, wysoka jakby jakość, dzisiaj komfort, która jest oferowana w absolutnie bardzo ciekawych pieniążkach. Przy ciągniku mechanicznym, bez elektroniki, raz, że się nie ma co psuć, a dwa, te koszty są znacznie mniejsze, bo elektronika kosztuje. No nie da się ukryć. A jeszcze są problemy z dostawą tej elektroniki. Chyba najbardziej w ostatnim czasie jest problem z tymi wiązkami, modułami i tak dalej. To przy maszynach, ciągnikach stosunkowo prostych, tych problemów tyle bynajmniej się nie generuje. Nie? Wiemy też, że środki unijne, jakie są przeznaczane, jest dużo tych pieniędzy dla małych i średnich gospodarstw. To są te gospodarstwa, które użytkują właśnie ciągniki tam od powiedzmy 50 czy 90 koni, 60 koni. Bo dodajmy, że to jest chyba największy rynek ciągników teraz, co wymieniłeś, w ogóle rynek w Polsce tak naprawdę. Tak. Nie? I to jest, i powiedział, że ta grupa rolników najbardziej potrzebuje nowych ciągników, dlatego że oni użytkują nieraz 20-30-letnie ciągniki, one są nieraz nawet przeróbkami, to nie są oryginalne ciągniki markowe, lub to są ciągniki, przecież bardzo duży import był z zachodu, ciągników 30-letnich, które nawet części do nich nie ma właściwie już teraz. I dzisiaj ten rolnik uścierpi, bo ja bardzo często, powiem Ci, jak jestem na froncie na tak zwanej ladzie u nas z rolnikami, jak rozmawiam, to mówią, że już się jakby najedli tymi
starymi zachodnimi ciągnikami, które no naprawdę są wysłużone i na dany czas, na dany moment, na poratowanie tej własnej technologii, tego zaplecza, no było czymś dobrym. No dzisiaj jest to już problematyczne, no i tu wychodzimy akurat no, naprzeciw tym oczekiwaniom i możemy no, zadowolić tego rolnika, jakoś zaproponować coś ciekawego w stosunkowo niewielkich pieniądzach. Po co wydawać pieniądze na stare rzeczy, które będą ciężkie w remoncie i kosztowne do remontu. Jak tutaj mamy ciągniki nowe, gdzie jest dopłata unijna i właściwie możemy niewielkie pieniądze dopłacamy, mamy nowy ciągnik, który nam starczy na, nie wiem, 15 lat. Jak w ogóle wygląda sytuacja z dostawami, jeśli chodzi tutaj o same ciągniki, o wyposażenia dodatkowe, o części, powiedz mi, bo tu są duże problemy. Wiemy, cały czas słyszymy ze wszelkich źródeł, że no każdy się boryka tak naprawdę z tą dostępnością i z tymi bieżącymi, że tak powiem, dostawami. My o to zadbaliśmy już paręnaście miesięcy temu, dlatego że jeżeli robimy zamówienia czy ciągników, czy doposażeń do ciągników jakiegokolwiek, nawet ładowacze czołowe, przednie tuzy, my to robimy co najmniej z półrocznym wyprzedzeniem. Żeby mieć zapewnione dostawy, mamy zamówienie, robimy, potwierdzamy, mamy ceny potwierdzone, mamy ilości potwierdzone, wiemy ile dostaniemy. Czyli w tym całym bałaganie, że tak się wyrażę... My bałaganu nie mamy. Nie, w tym całym bałaganie na rynku, który jest w Chemku, my bałaganie, my porządek, taki ornuk. Oczywiście tak w cudzysłowie, w tym całym bałaganie na rynku, który występuje, to stosunkowo wychodzimy obronną ręką z tego, co mówisz i jesteśmy no, dość solidnie, tak rzetelnie zapewnić te stałe ceny, nawet tak tego klienta finalnego, już podczas podpisywania umowy, bo niejednokrotnie niestety nie jest w stanie dealer. Nasza firma istnieje ponad 30 lat i mamy już doświadczenie, bo zdarzało się takie sytuacje, że rzeczywiście były tego typu problemy, już były. To nie jest nowość, nie? My się już nauczyliśmy w poprzednich latach, żeby uważać na takie rzeczy i żeby z wyprzedzeniem wszystko realizować i zamawiać. Także cóż, co jeszcze ciekawego można... Powiemy o tych ciekawostkach takich innych różnych, bo no, z racji tego, że tak powiem, że pracuję w firmie, jakiej pracuję, czytam informacje na wszelkich forach. I no, muszę w końcu się odezwać, bo ze zdumieniem czytam wypowiedzi youtuberów, kompletnych niefachowców. Nie wiem, kim oni są, a przeważnie się ukrywają pod jakimiś pseudonimami. Ostatnio przeczytałem, że firma Corbane sprzedaje ciągniki bez homologacji. No po prostu bzdura totalna. Nie ma możliwości sprzedaży ciągników w Polsce bez homologacji, ponieważ każdy ciągnik importowany musi wejść na urząd celny. Na urzędzie celnym, żeby przeszedł ten urząd celny, musi być pełna dokumentacja homologacji złożona. Ten ciągnik musi być odprawiony tam. Musi spełniać normy emisji spalin i homologację. I wszystkie ciągniki, które my oferujemy, mają homologację. Przemku, może ktoś sobie po prostu tam żartował, puścił taki face news. Takie żarty, no niestety, ale kosztują i to może mieć wpływ na sprzedaż ciągników i na, powiedzmy, kondycję firmy, więc tutaj no już w pewnym momencie no, nie wytrzymałem i reaguję. No bo to są po prostu bzdury, nie? Bzdury właściwie nie ma co komentować takich wypowiedzi, po prostu jest niefachowo, jest laik kompletny, nie? Jasna sprawa. Druga informacja, która się pojawiła, też dosyć ciekawa, u takiego znanego youtubera, że ciągniki Arbos są sprzedawane tylko w Polsce, nie? To się okazuje, że jednak nie. Coś ten pan troszeczkę mija z prawdą, bo sieć Arbosa się cały czas rozbudowuje. Z tego co ja wiem, to następne 4 państwa będą w sieć wrzucane, a żeby się nie pomylić, przygotowałem sobie kartkę z informacją, w których państwach się sprzedaje Arbos. I sprzedaje się oczywiście w Polsce, w Portugalii, w Norwegii, w Niemczech, na Litwie, Łotwie, Czechach, Węgrzech, Słowenii i Austrii. Czyli w 10 państwach w Europie się sprzedaje. Sprzedaje się nie tylko w Polsce, jak widać. Czyli nie da się ukryć, jest to ciągnik, jest to producent coraz bardziej popularny tak naprawdę w Europie i zdobywa swobodnie zaufanie wśród wielu rolników. To, co już w ostatnim filmie mówiłem, że portfolio ciągników Arbos się znacząco zwiększa, że w tej chwili już sięgamy od 25 koni do 240 koni. No to nawet bodajże mieliśmy razem okazję. Dokładnie tak, omawialiśmy to i tutaj informacje takie, że no, coś się dzieje z marką, to jest kompletna bzdura. Marka się rozwija i to... Ale nie, no dzieje się, ale w tym dobrym kierunku. W bardzo dobrym kierunku się rozwija, bo cały czas się ilość modeli rozszerza, ilość dealerów w Europie się rozszerza, ale my tylko patrzymy, tak powiem, przez pryzmat naszego podwórka.
Polska, ewentualnie Europa, ale istnieje jeszcze świat. Afryka, Ameryka Północno-Południowa, cała Azja i tam to się sprzedaje w bardzo dobrych ilościach. I tam też są klienci i wręcz inaczej, tam Dokładnie jest ogrom klientów. To my jesteśmy tą mniejszością właściwie, a nie większością, nie? Ale jak najbardziej u nas też się dużo dzieje, tak jak widać za nami, kontenery przyjeżdżają, ciągniki prawie że kompletne wyjeżdżają, od razu są wrzucane, w cudzysłowie wrzucane na warsztat, na tak zwany przegląd zerowy i od razu są oferowane i no, z tego co widzę z informacji od handlowców, one już wchodzą w umowy i pierwsze sprzedaże są, bo te ciągniki dzisiaj 65 koni, które przyjadą, są pierwsze ciągniki 65 koni, które przyjechały. No, tak jak powiedziałem, pierwsze 6 sztuk. Tak jak powiedziałem na samym początku, tam gdzie coś się dzieje konkretnego, gdzie są nowości, tam jest i Przemek od razu. Warto zaznaczyć, że te ciągniki są też w wersji platformowej. Czyli tak mówiąc po naszemu, bez kabiny. Jest dostępna bez kabiny. Czyli gdzieś tam I będziemy ją mieli też w następnym Czyli transporcie. tam z przeznaczeniem do sadów, gdzieś bardziej tunele i tak dalej. Dokładnie tak. Czyli cóż, zapraszamy do komentowania, ale takiego konkretnego i merytorycznego, obiektywnego. Oczywiście jak ktoś lubi pożartować, też można, też zapraszamy. Pożartujemy. To jest. Cóż, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, do przeglądania naszej strony www.korbanek. Tam oczywiście mamy dostęp szereg informacji już w szczegółach, zdjęciach, specyfikacjach, no i też widoczne są arbosy i ceny arbosy. I też są ceny, dokładnie. Do zobaczenia.